Witajcie. Jest to odcinek uzupełniający mój ostatni film pod tytułem Ukraiński Dubaj. Równolegle za chwilę wypuszczę standardowy film z podróży motocyklem, ale skoro tak wiele osób obejrzało poprzedni film, czuję się zobowiązany do uzupełnienia tamtej publikacji. W sumie nie do końca było wiadomo, co miałem na myśli, pokazując to, co pokazałem. Lektor miał również nieco roszczeniowy ton, ale nie mam innego lektora, więc jest, jak jest. Lecimy z tym filmem. Jest tanio, no jest tanio, jest dobrze, no jest dobrze. Dziewczyny? Są. I gitara gra. Ale jak się już mleko rozlało, to w tym odcinku odpowiem na większość spiskowych teorii zawartych w waszych komentarzach. Plus oczywiście nie zabraknie nowych, ciekawych wątków okiem zwykłego polskiego Kowalskiego. Ogólnie jednak przeważają negatywne opinie, pomijając fakt, że znaczną ich część piszą rosyjskie farmy trolli, próbując nas skłócić. Może uda się w tym filmie odnaleźć jakiś chociaż minimalny złoty środek na te problemy. Zobaczymy, może podołam. Kluczem do sukcesu jest na pewno wybranie się osobiście na Ukrainę, a potem można oceniać, bo choćbyś pojechał z najbardziej negatywnym nastawieniem, to raczej cię złamią. No bo wyobraźcie sobie, że to jest teraz taki naród, gdzie jedziesz i wszyscy noszą cię prawie na rękach. Nawet praktycznie brak jest bariery językowej, bo to oni starają się mówić po polsku. Nieraz możesz odnieść mylne wrażenie, że to prawie są takie same języki, a to oni się starają dla nas. Gdzie się nie ruszysz, to ktoś mówi, gdzie był w Polsce. Ja to zawsze im mówię, no wy to chyba wszyscy już w Polsce byliście, a od nas mało kto, no i coś w tym jest. Wydaje mi się, że takiego ewenementu jeszcze w naszej historii nie było, aby polskiego obywatela tak traktowano za granicą. Ale to trzeba samemu przeżyć i poczuć. Polityka, Zełenski i tak dalej to jedno, a naród, zwykli ludzie to drugie. Nie miejcie najmniejszych złudzeń co do tego, że nie są nam wdzięczni za pomoc i naszą postawę, zarówno jako narodu, jak i naszych polityków. Są wdzięczni i to bardzo, czuć to wyraźnie. Gdyby nie polityczne gierki i karty przetargowe, Ukraińcy już dawno pozwoliliby na ekshumację i wszystko, czego byśmy potrzebowali. Oczywiście wspominam o tym w kontekście waszych komentarzy pod ostatnim filmem. Co do Ukraińców w Polsce. Chciałbym dodać swoją autorską uwagę. Choć jestem tylko zwykłym kierowcą autobusu, takim statystycznym Kowalskim, doszedłem jednak do ciekawych wniosków, o których dotąd nie słyszałem w mediach. Związane jest to z moim zawodem i codziennym kontaktem z osobami pochodzenia ukraińskiego w Polsce. Sprawa dotyczy głównie, a może nawet przede wszystkim mężczyzn. Często słyszę od Ukraińców, że Ukraina jest sprzedana, że nie będą walczyć za bogaczy i oligarchów. Widać, że mają to głęboko w tyłku. Wiecie, o co chodzi. Z takimi opiniami spotyka się wielu Polaków pracując razem z Ukraińcami. Jednak na Ukrainie takich osób się nie spotka. To zupełnie inna historia. Dlaczego tak jest? Tymi osobami kieruje wstyd, że nie walczą. Nie mogą wrócić do kraju, bo grożą im tam sankcje lub inne konsekwencje. Są, mówiąc kolokwialnie, spaleni. W Polsce próbują się wybielić w naszych oczach, na przykład przed kolegami w pracy, a większość z nas to akceptuje, bo nie widzimy sytuacji na miejscu. Tymczasem na Ukrainie walczy miliony mężczyzn, którzy wiedzą, o co walczą. Przewiduję, że po zakończeniu wojny możemy być świadkami konfliktów między tymi, którzy walczyli, a tymi, którzy uciekli, nawet tutaj, w Polsce. Może to być naprawdę poważny problem. Wracając do mojego wyjazdu, w zeszłym roku odwiedziłem Ukrainę, bardziej w kontekście wojny. Zrobiłem zabawny, dwugodzinny film, który obejrzało kilkaset tysięcy osób. W tym roku odwiedziłem Ukrainę z myślą o wypoczynku, bo już za pierwszym razem zauważyłem, że ceny i standard usług są tam bardzo atrakcyjne. Jak chcesz jeść, to jesz, chcesz się napić piwa, to pijesz piwo, a nie tak jak byłem w Estonii, to wlokłem ze sobą puszki z jedzeniem i piwo w sakwach i spałem w szopie w cenie. A szkoda mówić. Oczywiście różne mamy zasoby pieniędzy, większe i mniejsze, ale ja to mówię z perspektywy Kowalskiego. Tym razem trafiłem w Karpaty, a także do bogatego miasteczka Bukowel, choć takich miejsc nie brakuje i w innych regionach. To nie jest jedyne wyjątkowe miejsce. Szukając dodatkowych materiałów do filmu, głównie na ukraińskim YouTubie, odkryłem, że Ukraina dosłownie zaskakuje liczbą atrakcji turystycznych, zarówno pod względem geograficznym, jak i infrastruktury przeznaczonej dla turystów. Nie dostrzegamy tego w Polsce. Oglądasz i myślisz, to na Ukrainie? Nie, niemożliwe. A jednak jakoś tak się stało, że ten ogromny kraj, tak blisko Polski, wydaje się dla nas równie egzotyczny jak Afryka.
To jest nie do ogarnięcia. Potrzeba by minimum 10 wyjazdów, żeby wszystko zobaczyć. Weźmy na przykład Krym. Mnie nie dziwi, że został zajęty, skoro wypoczywali tam głównie Rosjanie, a nas nikt nie zapraszał. Nawet nie było komu się oburzyć. Gdyby coś takiego spotkało Chorwację, dzisiaj nie byłoby mowy o takim scenariuszu. Nikt nie położyłby tak łatwo łapy, gdyby na Krymie wypoczywali Niemcy, Anglicy czy Polacy. A tak, Rosjanie wzięli go jak swoje. Podobnie było z Gruzją. Na pewno pamiętacie reklamy w publicznej telewizji i ludzie zaczęli tam jeździć, chociaż jeszcze niedawno mało kto wiedział, gdzie dokładnie leży to państwo. Podobnie jak Czarnogóra i Albania, tak licznie odwiedzana. Ukraińskie Karpaty są bardzo nastawione na turystykę. Wszystko się buduje w szybkim tempie, a na najbliższe ferie zimowe 95% noclegów jest już zajętych. Sprawdzałem. Kiedyś oglądaliśmy Niemców, jak na emeryturze zwiedzali świat, jak do Polski przyjeżdżali. Dziś u nas ceny takie same jak w całej Unii. To właśnie czemu na urlop nie wybrać Ukrainy. Może to właśnie nasz czas w tym wszystkim. Niby się wzbogaciliśmy, PKB coraz większe, ale ceny wzrosły wraz z nim i brakuje jak zawsze, więc może czas na taki nowy kierunek. I taka propozycja dla nowych widzów z różnym zapałem do Ukrainy, lepszym lub gorszym, i aby was pogodzić. To jak ja to widzę, zamiast pisać, hejtować o polityce, jechać tam, korzystać, swoje tyłki tanio masować. Kiedyś my przewijaliśmy pieluchy emerytów w Niemczech i masowaliśmy im te tyłki. To teraz czas na nasze. Poza tym można tanio wypić, tanio zjeść czy nawet zapalić. Zanim prędzej czy później stopa życiowa i ceny się wyrównają. I to taka puenta do ostatniego odcinka. I można powiedzieć, co ze mnie za patriota, ale 25 lat jeździłem rok w rok w polskie góry. Czech też próbowałem, ale dla 5-osobowej rodziny, gdzie trzeba co najmniej domek cały wynająć, to są ceny Highwaya w Bukowelu na Ukrainie. O jedzeniu nawet nie wspominając. No bo jak nawet wynajmiesz taki domek za 2000, to sama sprzątaczka weźmie z 300-400 zł za jego ogarnięcie po nas. Gdzie na Ukrainie z wioski obok przyjedzie pani za 50 zł i to samo ogarnie. Skądś biorą się te ceny? A w Zakopanym to mogłem sobie co najwyżej na Arabów popatrzeć, jak jedzą w drogich restauracjach. Jak dorożkami śmigają, czemu zwykłego Kowalskiego już na to nie stać. A przepraszam, nigdy nie było stać. No i czujesz się taki dymany na każdym kroku. I oczywiście kraj jest ogarnięty wojną, która kiedyś się zapewne skończy. Nie można zapominać, że Ukraina jest największym państwem w Europie, więc do frontu bardzo daleko, a ludzie im dalej się znajdują od działań wojennych, tym normalniej chcą żyć i nadal się rozwijać. Także nikomu nie polecam i też nie zabraniam. Podobno kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Duże kontrowersje wzbudziły różne neony świetlne zdobiące fasady budynków. Zastanawiacie się, czy Tusk albo Duda będą dostarczać prąd wytworzony z węgla, aby zasilać takie inwestycje. Nie wiem, w co wierzycie, ale trudno mi wyobrazić sobie, żeby Tusk coś komuś dał za darmo. Tak jak tobie i mnie dał. Co najwyżej przez jakiś czas może podratować polskie górnictwo. A może naokoło będziemy ten prąd z węgla spalać bez tych dopłat wysokich, że niby tam, a trochę do nas. Kto wie, tego to zwykły człowiek się i tak nie dowie. Na Ukrainie bardzo lubią, jak coś iluminuje. W końcu były 4 elektrownie atomowe, więc prąd do niedawna do drogich nie należał. Możecie to zobaczyć na przykładzie tych obrazków. Jednak dzisiaj w takim Kijowie większość z oczywistych względów nie działa w całej krasie, tak jak w Bukowelu, miasteczku, który wam pokazałem w poprzednim filmie. Ale jedno mnie zadziwiło i myślę, że was również. Zobaczcie, jak stroją na święta grudzień 2022 roku, czyli pierwsza zima wojny. Dnipro, nie Kijów, mało znane w Polsce miasto. Pewnie mało kto nawet wie, gdzie leży. Sami widzicie, prądu trzeba sporo. A tak ogólnie miasto przyfrontowe, po Charkowie jedno z większych miast blisko działań wojennych.
No oczywiście na Ukrainie, obecnie w 2024 prawie prądu teraz nie ma. Maksymalnie 3-4 godziny na dzień. Reszta dnia na agregatach. Tego to doświadczyłem i jest to fakt, obojętnie jak daleko frontu się znajdujemy. Nie ma. Zobaczcie, to chodzi, ale to jest porozpierdalane bombami. Pozabadane, no widać, że to jest popłonięte. Zobaczcie, to tak dycha, ale to jest... Wiecie, o co chodzi. Nie całkiem sprawne, podejrzewam. Dlatego to tak... Z jednego komina się dymiło, a widzieliście, a jeszcze dwa były. To jest taki częściowo nieczynny. No i ten prąd to dyma. No, ale było od bomb. Jak byk. No tak, w końcu. Dlaczegoś tego prądu nie ma? Często padało stwierdzenie, jedna miejscowość jak w przysłowiowym Dubaju, a dalej nędza, a więc teraz czas na obrazki nagrane poza głównym kurortem. Teraz powstaje podstawowe pytanie. Kto i kiedy nam Polakom wbił do głowy, że Ukraina kojarzy się wyłącznie z biedą i nędzą? Ja też tak kojarzyłem, po wizycie na Ukrainie 13 lat temu oraz widząc tak dużą emigrację. Chyba łapiemy się na takich skojarzeniach ze względu na pracujących u nas Ukraińców. Tu na budowie, tam jako sprzątaczki, salowe w szpitalach. Nikt nie chce wykonywać tych prac, a oni to robią. Podobnie, w Holandii ktoś widzi Polaków pracujących na plantacjach ogórków, albo w Londynie, na przysłowiowym zmywaku i myśli bieda. Analogicznie taki ktoś przyjechałby do Gdańska czy Warszawy i patrzy, wow, tu jest fajnie, więc po co ci Polacy wyjeżdżają do nas? To podobna sytuacja. Plus do tego jest wojna. Ja u siebie w pracy nie przepuszczę żadnemu Ukraińcowi i zawsze zadam pytanie, skąd przyjechał, jakie miasto, i w 90% są to osoby z zajętych regionów lub blisko frontu, a osoby z części tak zwanej spokojnej dawno wyjechały. Nie ma już tych kobiet i dzieci. Kto jak kto, ale ja po wybuchu tej wojny miałem czasem cały pełny autobus tylko Ukraińców. Duży minus widzę w tym, że nasz rząd zawczasu nie przeprowadził jakiejś kampanii informacyjnej, że na prowincji, w gminach, w małych miasteczkach też jest praca i można normalnie żyć. Bo dzisiaj jadąc do Poznania albo innego większego miasta w Polsce, to jest lekki koszmar. Nieraz trudno spotkać Polaka już, mi to się też nie podoba. Niestety w tych wschodnich krajach panuje myśl, że tylko miasto daje perspektywy, a reszta to lipa i taki z tego fatalny rezultat. Mało kto jednak wie, że po upadku komunizmu Ukraina przewyższała nas zarówno gospodarczo, jak i pod względem liczby ludności. Gdyby rozwój Ukrainy przebiegał podobnie jak Polski przez ostatnie 30 lat, to, patrząc na to, co obecnie można tam zobaczyć, mimo braku Unii Europejskiej, wyrósłby obok nas prawdziwy europejski gigant. Ukraina była lokomotywą Związku Radzieckiego, stąd ta wojna, nikt by nie walczył o biedny kraj. Rosja bez Ukrainy i jej zasobów, nawet ludzkich, mało znaczy. Dotychczas miała co najmniej 5 milionowych miast. W Polsce tylko jedno, Warszawa, ogromny przemysł, najlepsze ziemie do upraw na całym świecie. 4 duże elektrownie atomowe, przez lata tani gaz i ropa z Rosji. Masa jeszcze nawet niewydobywanych zasobów pod ziemią. Porównajmy resztę sąsiadów plus kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia. Jedźcie zobaczyć, to bezludne kraje. Przejechałem przez nie motocyklem w jeden dzień, jakby ich w ogóle nie było. Białoruś, Słowacja. Sprawdźcie, ile mają mieszkańców. Tyle, co jedno nasze województwo mazowieckie. A Ukraina to kolos.
jakbyśmy z jednej strony mieli Niemcy, a z drugiej Francję. I wydaje mi się, że ciągle nam to umyka. Niestety, czy tego chcemy, czy nie, nasza przyszłość zależy od dalszych losów Ukrainy. Jeśli jesteśmy bogatsi, świetnie się rozwijamy, to też chcielibyśmy, żeby z tego powodu inne kraje w razie wojny nam nie pomogły? Czy ma to coś do rzeczy? Tak wynika z waszych komentarzy. Ładny kurort, bogate miasta to niech sobie radzą sami. Nie pomożemy. Oddamy to Rosjanom za żelazną kurtynę i będziemy się cieszyć, jak uda się pojechać zobaczyć jak teraz do Królewca albo na Białoruś. I tak o wszystkim decydują politycy z Stanów Zjednoczonych, którzy dobrze nawet Ukrainy na oczy nie widzieli. Kraj jest doszczętnie zniszczony. Te piękne budynki ze złotymi wieżami są zburzone i leżą przewrócone na bok. Nigdy nie zobaczysz takiego miasta ani miasteczka ponownie. Nigdy nie będą mogły zostać odtworzone. Wszystkie są zburzone, z wyjątkiem Kijowa. Nigdy nie będziesz w stanie odbudować miast. Wracając do tematu podróży, zwiedzania i wypoczynku, Europa staje się ciasna, albo drogo, albo wszyscy już tam byli. Ile razy można co roku oglądać trasę transfogaraską w Rumunii albo chorwacki Split? Fajnie by było mieć 1000 kilometrów na wschód możliwość bezpiecznego wypoczynku w tak geograficznie zróżnicowanym i nieznanym powszechnie kraju. Chcesz nad ciepłe morze? Jest. Chcesz góry? Są. Klify, jaskinie, wszystko jest. Jeśli chodzi o masę Ukraińców w Polsce, to nie martwcie się. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oni wrócą do siebie. Tam sytuacja zmienia się dynamicznie na lepsze. Wojna na pewno to spowolniła, ale gdy się skończy, rozwój ruszy pełną parą. Nikt nie będzie chciał tu zostawać na stałe, jak sami widzicie, jest coraz ciężej. Obyśmy jeszcze nie doczekali czasów jak teraz w Europie Zachodniej, gdzie nieliczni na razie Francuzi czy Anglicy poważnie myślą o przeprowadzce do Polski na stałe. Jeśli będziemy się dalej rozwijać w tym kierunku, może nadejść moment, gdy sami będziemy chcieli osiedlić się na Ukrainie. Wędrówki ludów na przestrzeni tysięcy lat nie brały się z niczego. Były już czasy, gdy Holendrzy przenosili się do Polski, a dziś po nich zostały chatki i skanseny, które oglądamy. A tak sarkastycznie w ramach ciekawostki, na koniec jeśli chodzi o naszą emigrację, ceny gruntów i domów w okolicy tego Dubaju. Karpaty Zachodnie. Taka działka budowlana w takiej ładnej górskiej okolicy, no to z butów może wyjąć człowieka. Za 3300 metrów kwadratowych, czyli kawał ziemi, 7 kilometrów od Bukowela, czyli tego górskiego Dubaju. W całkiem ładnych okolicznościach przyrody, nawet z dużymi drzewami. Zapłacimy jedyne $3000. Matko Boska, działki RODO nie kupisz. Jak była działka, to i dom. Zwykły domek położony w górach, nie nowy, nie stary. 180 metrów kwadratowych, z działką 1000 metrów w przeliczeniu na nasze 325 000 złotych. Wiem, że powiecie, to się wyprowadź, ale nie o to chodzi. Kraj jest niby 15 lat za nami, owszem, ale pojedź, zobacz. Odkręcasz nakrętkę od butelki i już widzisz. Jest normalnie. Jest wojna, to prawda, ale w pewnym sensie kraj jest bardziej wolny niż wiele innych w Europie. Ani pod rosyjskim butem, ani pod Unią Europejską. Nie trzeba się cały czas oglądać za siebie, zastanawiając się, czy zaraz nie trzeba będzie za coś płacić. Bo zaparkowałeś, bo jedziesz przez miasto, albo wjechałeś do lasu. No, zamiast wewnętrznego spięcia, odczuwa się nieokreślony luz, o którym u nas już dawno zapomnieliśmy. Na koniec tego dodatku, do ostatniego odcinka, futurystyczna stacja paliw, rąk nie pobrudzisz, sami zawsze i wszędzie na Ukrainie naleją i zwróćcie uwagę, brak tych reklam, jakie to mają super ekstra paliwo, wszystko przejrzyste i czytelne. No i chyba takiej stacji z takimi ekranami to ja w Polsce nie widziałem, a jakże inaczej, Ukraina. Ale piękna stacja. A chłopów pracuje co nalewa z 10. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday
until then. Nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna